Cześć, witam Was. Tak jak obiecałam, dzisiaj druga część, czyli znowu będziemy obracać się wokół splotu pojedynczego. Tym razem zajmiemy się sytuacją, w której jesteście zmuszeni do użycia parzystej liczby rurek osnowy. Na przykład wtedy, kiedy wykonujecie kosze prostokątne czy kwadratowe, wtedy ciężko o to, aby ta liczba rurek osnowy była nieparzysta. A więc dziś splot pojedynczy, parzysta liczba rurek osnowy i uwaga, ten splot pojedynczy będziemy wykonywali 2 rurkami. Zapraszam. Kiedy wykonujecie splot pojedynczy, w przypadku gdy macie parzystą liczbę rurek osnowy, nie możecie wykonywać go tak, jak pokazywałam na poprzednim filmie, czyli używając tylko jednej rurki. Dlatego, że rurki przy parzystej liczbie rurek osnowy układałyby się Wam jedna na drugiej zawsze z zewnątrz przy danych rurkach osnowy i przy tych, na przykład przy parzystych i przy tych nieparzystych rurkach osnowy zawsze układałyby się Wam z tyłu. Nie dawałoby Wam to tej naprzemienności, która wymagana jest przy splotach dla ich funkcjonowania. Dlatego, wykonując splot pojedynczy przy parzystej liczbie rurek osnowy, zarówno dla koszy okrągłych czy owalnych, ale także dla wszelkiego rodzaju koszy prostokątnych czy kwadratowych, musimy posłużyć się 2 rurkami pojedynczymi. Bardzo podobnie jak przy splocie ósemkowym, ale nie mylcie tych splotów. Ten splot to splot, w którym rurki nie krzyżują się pomiędzy rurkami osnowy. Nie tworzą tej ósemki, a więc nie jest to splot ósemkowy. Każda z tych rurek biegnie niezależnie, pojedynczo. Zobaczcie. Otóż zahaczyłam 2 rurki o dowolne rurki osnowy. W dowolnym miejscu u mnie jest to po prostu przedłużenie mojego splotu. I teraz ten splot pojedynczy prowadzę tak, jak zwykły splot pojedynczy, czyli rurka biegnie najpierw przed, a później za rurkami osnowy. I znowu przy kolejnych przed, przy następnych za. Ale, że jest to parzysta liczba i my chcemy, żeby te rurki nie nakładały się na siebie tu z przodu zawsze, a tu zawsze z tyłu, to wykonujemy tak jakby 2 rządki naraz. Czyli zrobiłam kawałeczek rurką dolną i natychmiast pojadę na niej rurką górną, robiąc dokładnie to samo, tylko w innym miejscu, tak? Czyli tam, gdzie dolna rurka była z przodu, ta będzie z tyłu. Tam, gdzie dolna rurka była pomarańczowa z tyłu, ta będzie z przodu. Widzicie? Ważne jest to, aby ta rurka górna nie przegoniła tej dolnej. Czyli najpierw wykonujemy splot rurką, która jest bardziej z przodu, a jednocześnie bardziej na dole, a dopiero później wykonujemy ten sam rodzaj splotu tą rurką, która jest bardziej z tyłu, a jednocześnie o rządek wyżej. Żeby się nie pomylić i chyba troszeczkę dla ułatwienia, możecie robić to tak jakby razem, jednocześnie, wykonując najpierw ruch rurką dolną, później ruch rurką górną, tak jak wypada ze splotu, czyli jedna będzie na pewno przechodziła z przodu, czyli druga musi przechodzić z tyłu. Obracamy koszyk i znowu najpierw tą rurką, która jest bardziej z przodu, czyli ta musi była z przodu, będzie z tyłu, później od razu rurką, która jest wyżej, czyli bardziej w lewo, przechodziła z przodu, a więc przejdzie z tyłu. Zobaczcie, to naprawdę jest bardzo proste. Każda rurka wykonuje swój własny ruch, swój własny rządek. One się ze sobą nie krzyżują, spotykają się gdzieś tam po drodze, ale to są nadal tak jakby 2 naraz pojedyncze okrążenia splotem, pojedynczą rurką. Mój słoneczny splot wykonany. Jak widzicie, jest to bardzo fajny
pojedynczy splot na bardzo prostym koszyku do wykonania przez każdego z Was. Myślę, że nie będziecie mieli z nim trudności. Splot na osnowie parzystej, pojedynczymi rurkami. Mam nadzieję, że polubicie splot pojedynczy i będziecie z powodzeniem stosować go w Waszych koszach. Jak zwykle zapraszam na moje filmy, do mojej serii filmów o splotach. Będzie ich coraz więcej, ale także do innych playlist, tam gdzie uczę wykonywania konkretnych prac. A więc do zobaczenia, bawcie się dobrze, wszystkiego dobrego. Cześć!